Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że duża część świata katolickiego boi się takich badań. Tak, ja to muszę stwierdzić z praktyki. Są różnice większe, na przykład dodane wersety, pominięte wersety, zmiana w kolejności rozdziałów. Biblia też ma pewne założenia teologiczne i pisze wyraźnie pod te propagandowo-teologiczne cele. Czyli dokładnie to samo, co mamy opisane w Biblii, jest poświadczone na steli Salmana Stara III. Nie? Pierwotna filozofia zgłębiająca początki świata i człowieka. Tak? Takie próba dojścia, ale intuicyjnego, takiego mądrościowego, do tego, jak jest poukładany świat, jakimi prawami takimi duchowymi się rządzi. Nie? Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman, witam Państwa serdecznie na kanale Męskie Rozmowy. Dziś jesteśmy gościnnie u profesora Marcina Majewskiego, teologa, biblisty, znawcy języków i kultur starożytnych. I chciałbym... Dziękuję za miłe przedstawienie, może przesadnie, ale tak, rzeczywiście pasjonuję się tematami biblijnymi, jeżeli chodzi o starożytność, tutaj Bliski Wschód. Tak. I nie tylko interesuje, że zajmujesz się naukowo. Zajmuję się tym naukowo, dokładnie tak. Chciałbym Ci zadać takie kontrowersyjne pytanie bazujące na Twojej wiedzy biblijnej. Czy Biblia kłamie? Dlaczego takie pytanie zadaję? Bardzo często padają takie zarzuty, że może to jest fajna książka, ale jak to powiedziała jedna z aktorek, ktoś po dobrych narkotykach ją napisał, ponieważ podaje nam nieprawdziwy opis świata. Ponieważ dziś wiemy, że świat nie powstał w 7 dni, ponieważ dziś wiemy, że nie było wielkiego potopu i Noe nie wziął zwierząt na arkę i tak dalej, i tak dalej. No tak, to jest rzeczywiście, jeżeli przyjmujemy bardzo uproszczoną wizję świata, no to taki zarzut byłby adekwatny. Ale świat nie jest taki prosty, jak nam się wydaje. Nie wszystkie książki powstają po to, żeby być instrukcją obsługi. Tak? No nie każda książka jest instrukcją obsługi. Tak? No mamy książki, które są na przykład poezją, mamy książki, które są historią, mamy książki, które są powieściami. Tak? Różne dzieła literackie spełniają różne funkcje. W przypadku Biblii my często właśnie rozbijamy się o to, że nie uwzględniamy, że Biblia, czyli Pismo Święte, jest tekstem literackim w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak bym to podkreślił nawet z mocą. W pełnym tego słowa znaczeniu. Co to oznacza? Że rządzi się prawami, jakimi rządzą się dzieła literackie, a więc ma swoje gatunki literackie. I teraz dopiero uwzględnienie gatunku literackiego danego tekstu pomaga nam zrozumieć, o co tak naprawdę w tym tekście chodzi. A my traktujemy Biblię właśnie w uproszczony sposób, że ona jest po prostu instrukcją obsługi świata, albo w ogóle jak powstał świat, tak? Że ona jest, najpierw, że w ogóle jest podręcznikiem do kosmologii, bo mówi jak powstał świat, później jest podręcznikiem do fizyki i biologii, bo mówi jak powstał nasza planeta, jak powstał człowiek. Później jest podręcznikiem do historii, bo mówi jak rozwijała się historia świata. Później jest podręcznikiem do antropologii, jak się człowiek rozwijał, narody, do etnologii i tak dalej. I my nagle żądamy od Biblii, żeby była wszystkim, tak naprawdę, żeby zastąpiła nam całą naukę, wszelką wiedzę i wszelkie możliwe rozwiązania. Nie? Jeszcze mówiła nam o sprawach duchowych, tych najwyższych. Nie? Więc trochę za dużo chyba wymagamy od Biblii, jako właśnie współcześni czytelnicy, zakładając, że Pismo Święte jest natchnione, no to znaczy, że ma nam mówić o wszystkim. No nie. Biblia nam mówi o rzeczach takich z jej punktu widzenia najważniejszych, czyli objawia nam swoje przekonanie o Bogu i o człowieku i o świecie. Tak? To według niej natchnione przekonanie o Bogu, człowieku i świecie, ale mówi to uwzględniając konkretne gatunki literackie. Tak? I teraz dopiero uwzględniając to, że Biblia jest tekstem literackim, dopiero my jakby dokopujemy się, wczytując się w te teksty, je badając, studiując, co tak naprawdę, o klasyczne pytanie światowe o literaturę, co autor miał na myśli, co tak naprawdę autor miał na myśli. To nie jest takie proste. Chyba też ciężko byłoby zrobić podręcznik do kosmologii z Biblii, te parę tysięcy lat temu, nie mając tych świadomości odkryć naukowych, które są teraz, fizyki kwantowej, nawet ciężko byłoby to chyba opisać. No dla tamtych ludzi zdecydowanie ciężko byłoby opisać, bo pamiętajmy, że tamci ludzie, jak zaczynali snuć opowieść o początkach świata, to nie mieli dostępnych tych narzędzi, które my dzisiaj mamy, czyli kosmologia, nauka, badania i tak dalej. Oni mieli dostępny język mityczny, język obrazu, język symboliki, język metafor i takim językiem się posługiwali. W Biblii dokładnie to mamy. Dzisiaj się nie dziwimy, dzisiaj raczej nikt już się nie oburza, jeżeli ja jako biblista powiem, że w Biblii mamy na przykład mit o stworzeniu albo mit o potopie, tak?
To nie, ja nie używam tego słowa pejoratywnie, tylko właśnie literaturoznawczą. Mit jako taka pierwotna filozofia zgłębiająca początki świata i człowieka. Tak? Takie próba dojścia, ale intuicyjnego, takiego mądrościowego, do tego, jak jest poukładany świat, jakimi prawami takimi duchowymi się rządzi. Nie? Dobrze, a po co to było? Jaka była rola tego mitu? Co autor miał na myśli? No właśnie, rolą takiego mitu jest tak naprawdę wyjaśnianie świata, ale nie wyjaśnianie w kategoriach przyczynowo-skutkowych, jak my dzisiaj mamy w nauce, tylko wyjaśnianie w kategoriach bardziej celowości. Dlaczego tak się dzieje? Nie? Biblia nie tyle odpowiada na pytanie, jak powstał świat, tylko dlaczego powstał świat i kto go stworzył. Nie? Że stworzył go jeden Bóg, stworzył go z miłości i stworzył go dla takich celów. Nie? Więc Biblia tutaj operuje, jakby mówi o podobnym temacie, jak na przykład dzisiaj kosmologia, ale mówi na innym poziomie. Tak? I z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę gatunki literackie i jakby wiedzieć, że nie wszystkie teksty są historyczne, a z drugiej strony, bo ja często to podkreślam w moich wykładach, tak właśnie o tym pokazuję, prawda, że mamy te mity babilońskie, egipskie, które wpływały na Biblię i tak dalej, ale z drugiej strony mamy pewne odkrycia archeologiczne, które potwierdzają nam pewne wydarzenia biblijne, zwłaszcza z późniejszych czasów. Tak? Że pewne z nich są prawdziwe, tak? Że na przykład pewne wydarzenia czy pewne postaci jak najbardziej są postaciami historycznymi, są prawdziwymi, to były prawdziwe postaci czy wydarzenia, postaci z krwi i kości, czy wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce. Czy możemy trochę szerzej o tym powiedzieć? Oczywiście, no mamy takie wydarzenia jak na przykład zdobycie Jericha, o którym dzisiaj wiemy dzięki archeologii, że prawdopodobnie nie przebiegało tak, jak opisuje to Księga Jozułego i wtedy należy wydobywać i przesłanie tego tekstu, ale mamy na przykład takie teksty w księgach historycznych, w księgach królewskich, na przykład o Hazaelu. Mamy króla Aramu Hazaela, o którym mówi Biblia, tam opowiada szerokie takie, prawda, perypetie tego króla, jak to tam, prawda, zjednoczył się z królem izraelskim, jakie tam były przygody w uzyskiwaniu władzy i tak dalej. I nagle odkrywamy taką niewielką inskrypcję z Arslan Tash, to jest inskrypcja w języku aramejskim, która w północnej Syrii mamy piękne, ciekawe odkrycia i nagle na tej inskrypcji, to jest niewielka taka kość słoniowa z takim tekstem aramejskim, czytamy o królu Hazaelu. Widzimy, że to jest król historyczny, tak? Ta inskrypcja potwierdza nam, że rzeczywiście w Aramie, w Syrii, w takim czasie, w IX wieku rządził król Hazael. Dokładnie o tym samym czytamy w Biblii, nie? Inny przykład. Mamy czarny obelisk Salmanassara III, tak? Takie wielkie odkrycie, zresztą można sobie gdzieś tam, prawda, w British Museum, jak ktoś będzie w Londynie, można sobie znaleźć piękny, dwumetrowy taki postument, taka stella, taki monument, gdzie król, to jest IX wiek, czyli bardzo starożytne czasy, jeszcze początki wręcz monarchii izraelskiej. I tam jest mowa na przykład o królu Jehu, o królu z domu Omriego w Królestwie Północnym, w Izraelu mamy wymienione jakichś królów. No i znowu ktoś może tak powiedzieć, tak jak ty, że Biblia to bajka napisana pod wpływem jakichś tam, prawda, środków, nie? A tu nagle odkrywamy obelisk, czarny obelisk Salmanassara III z IX wieku, potężny dwumetrowy postument, na którym w postaci reliefów, czyli płaskorzeźb, mamy wyryte 20 scen, po 5, bo to jest taki, można powiedzieć, graniastosłup, po 5 scen na każdej ścianie, gdzie królowie pomniejsi kłaniają się właśnie Salmanassorowi III, wielkiemu królowi państwa neoasyryjskiego, składają mu trybut. I jako drugi z tych królów jest wymieniony Jehu z Bit-Humri, czyli Jehu z domu Omriego, czyli mamy kolejnego króla, nie tylko potwierdzonego króla Jehu, ale mamy potwierdzone założenie dynastii przez Omriego w IX wieku w państwie izraelskim północnym. Czyli dokładnie to samo, co mamy opisane w Biblii, jest poświadczone na steli Salmanassara III. Nie? Takich odkryć mamy znacznie, więc ja mógłbym wymieniać. No mamy na przykład piękne amulety, to jest niesamowite odkrycie z VII wieku przed naszą erą. Mamy tak zwane amulety, czy takie zawinięte niewielkie zwoje srebrne z Hetawkinną. To były takie odkrycia w Jerozolimie bardzo sławne, w takim grobowcu, klasyczny grobowiec z Judei VII wieku, czyli takie wyryta w skale, można powiedzieć, grota, i na takim postumencie kładziono ciało zmarłego. Grota pogrzebowa, tak? Kładziono ciało zmarłego i przy zmarłym najczęściej kładziono jakieś takie drobne elementy, no jakieś bliskie jemu, jakąś biżuterię, jakieś bliskie mu, takie, no zostawiono w grobie takie elementy, które były charakterystyczne dla tego zmarłego, były jakoś mu bliskie. I nagle w 1979 roku, później te badania jeszcze trwały, w 1979, ale te odkrycia, one są znacznie bliższe naszym kontekstowi, bo okazuje się, że tam odkryto najpierw ten grobowiec i pewne artefakty, ale nie wszystko odkryto. Dopiero później zrobiono drugie badania. Odkryto 2 malutkie amuleciki ze srebra. Kilka lat trwało ich rozwinięcie i rozwinięto je w taki mały, srebrny
można powiedzieć taką srebrną blaszkę. Ona ma zaledwie 7 cm, malusieńka blaszka. Teksty z VII wieku, 600 któryś rok, a nawet z VIII wieku, niektórzy badacze tak mówią. I nagle na tym tekście, na tej blaszce miedzianej czytamy: niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni nad Tobą swoje oblicze, niech Cię obdarzy pokojem. Cytat biblijny. Cytat biblijny z Księgi Liczb, o której my dawniej mówiliśmy, że ta księga powstała no może w V, w IV wieku, a tu nagle 300 lat wcześniej mamy amulet. Dlaczego mówię o tym amulet? Bo to jest takie sreberko właśnie zwinięte z tym tekstem błogosławieństwa właśnie Bożego i wyraźnie mamy tam dziurkę, czyli że to było na rzemyczku, na jakimś sznurku i to było zawieszane na szyi. Czyli wyraźnie mamy, to było noszone jako taka ozdoba, jako taki, można powiedzieć, taki amulecik, nie? Taka, można powiedzieć, taki insygnium religijne. I mamy tekst z VII wieku, który wyprzedza nam teksty kumrańskie, najstarsze teksty biblijne o 500 czy nawet 600 lat, nie? I mamy już fragment tekstu biblijnego z VII Czy to wieku. świadczy o tym, że te teksty biblijne były wcześniej, czy może właśnie zapożyczyły... Tu są różne hipotezy, bo to może świadczyć, że ten tekst można zinterpretować na dwa sposoby. Albo, że już rzeczywiście teksty biblijne, przynajmniej niektóre, to zdecydowanie nam potwierdza, że niektóre teksty biblijne w języku hebrajskim były spisane już przed niewolą babilońską i one funkcjonowały chociażby w postaci takich właśnie jakichś modlitw, jakichś błogosławieństw, jakichś tekstów rytualnych funkcjonowały. No niektórzy powiedzą, że to błogosławieństwo było na tyle ważne, że może samo to błogosławieństwo gdzieś tam było spisane, że to nie oznacza, że cała księga powstała przed niewolą babilońską i oczywiście tak jest, że to nie oznacza, znalezienie jednego tekstu nie oznacza, że już cała Biblia jest datowana na tamten czas, ale zdecydowanie nam potwierdza, że pewne teksty biblijne były spisywane już w czasach przed niewolą babilońską, VIII wiek przed naszą erą, w języku hebrajskim i nie są tak późne, jak niektórzy dzisiaj badacze twierdzą, że one pochodzą w ogóle z III wieku, te teksty, że zostały spisane już w ogóle po grecku, że to Septuaginta jest tak naprawdę początkiem spisywania tekstów biblijnych. To są zdecydowanie za daleko idące hipotezy. Okej. Wspomnieliśmy tutaj o różnych postaciach historycznych, wspomnieliśmy o cytatach biblijnych, a czy są jakieś wydarzenia historyczne, które mają potwierdzenie również w innych źródłach takich pozabiblijnych? No oczywiście, to taki tutaj moglibyśmy stworzyć pewnie cały katalog takich ważnych odkryć archeologicznych, które potwierdzają nam wydarzenia konkretne historyczne. Do głowy mi przychodzą mi teraz kilka, nawet dużo, ale to może wymienię niektóre. Weźmy chociażby słynny tunel Ezechiasza albo odkrycie sadzawki Siloe w Jerozolimie. Odkrycie sadzawki Siloam, starożytnej sadzawki w Jerozolimie, to jest potwierdzenie wielu wydarzeń biblijnych, które są związane z tą sadzawką, między innymi właśnie za czasów starożytnego króla Ezechiasza, który rządził w Judzie w VIII wieku. Tak? Oto Ezechiasz wykopuje pewien tunel, w którym przekopuje wodę ze źródła Gichon na zewnątrz Jerozolimy i wprowadza tą wodę do środka Jerozolimy, żeby Jerozolimę wzmocnić, no i uczynić przede wszystkim miastem obronnym, miastem warownym. Dzięki temu, że to miasto miało wodę w środku, mogło znacznie dłużej się bronić przed wrogami niż wcześniej, kiedy tej wody nie miało. I to wydarzenie o tym, że Ezechiasz, tak zwane, Biblia mówi, wprowadził wodę do miasta. 2 razy taki cytat się pojawia i badacze wielokrotnie czytając ten tekst w XIX wieku mówili, no być może to jest wymyślone, być może to jest nieprawdziwe. I nagle, kiedy Robinson przyjechał do Ziemi Świętej, odkopał tunel Ezechiasza, potwierdzone zostały badania, jeszcze inskrypcje znaleziono z tunelu, znaleziono tą sadzawkę Siloe. Dzisiaj jest jasne, że to wydarzenie historyczne jest potwierdzone właśnie dzięki fantastycznym odkryciom archeologicznym związane właśnie z sadzawką Siloe. Inny przykład, cylinder Cyrusa. Mamy piękne odkrycie archeologiczne takiego monumentu, cylindru, na którym Cyrus II Wielki, władca Persji, spisuje edykt wyzwoleńczy dla podbitych ludów. Nie? On się dzisiaj znajduje w British Museum. I to dokładnie potwierdza nam wydarzenia biblijne, w których czytamy, że oto Cyrus II Wielki wydaje edykt wyzwoleńczy uwalniający mieszkańców Judy, mieszkańców Jerozolimy, mieszkańców Izraela z niewoli i wygnania, deportacji do Babilonii. Oni mogą wrócić do swojej ojczyzny, nie tylko wrócić i zamieszkać, ale wręcz odbudować świątynię. I mamy takie potwierdzenie. Tak? Tutaj mówię, to moglibyśmy katalog takich różnych odkryć przedstawić, które potwierdzają nam wydarzenia biblijne. No oczywiście mamy sławne odkrycia w Qumran, mamy wcześniej sławne odkrycia ugaryckie. Wiele takich odkryć potwierdza nam, czy pokazuje nam w szerszym kontekście wydarzenia biblijne. Jedne z tych wydarzeń trzeba przeinterpretowywać i stwierdzić, że one nie miały takiego przebiegu, jaki opisane jest w Biblii, bo autor chciał co innego pokazać, tak jak na przykład właśnie zdobycie Jericha, a inne wydarzenia biblijne zostają potwierdzone przez te wykopaliska. Czyli niektóre teksty biblijne musimy traktować nie dosłownie, ale mitycznie, a inne z tych tekstów pokazują nam jakieś
prawdziwe wydarzenia, czasem w innym ujęciu, ale prawdziwe wydarzenia. I to jest w ogóle specyfika historiografii biblijnej, że ona, wiadomo, że czasem, no tak jak na przykład teksty starożytne mają czasem taki aspekt propagandowy, polityczny, jakiś dworski, że one były pisane pod pewne założenia i zlecenia. Biblia też ma pewne założenia teologiczne i pisze wyraźnie pod te propagandowo-teologiczne cele, ale Biblia ma, jakby tutaj ma ten taki specyficzny element tej historiografii biblijnej, że ona jednak osadza to doświadczenie nadprzyrodzone Boga nie w świecie illo tempore, w świecie takim mitycznym, tylko właśnie w wydarzeniach historycznych, nie? Że jakby wiąże ten świat duchowy, tak, świat działania Boga ze światem rzeczywistym. No bo na przykład w mitologii greckiej wydarzenia na Olimpie, one się dzieją w świecie zupełnie oderwanym od rzeczywistości ziemskiej, tak? One nie stykają się praktycznie, no jak się pójdzie na Olimp, no to nie widać tych pałaców bogów Olimpu, nie widać, tak? Jakby w mitologii greckiej wszystko dzieje się w takim świecie jakby oderwanym, nie? I nie ma przełożenia za bardzo na Nie ma życie. takiego dokładnego przełożenia na świat wydarzeń historycznych i tak dalej. Natomiast w świecie tym biblijnym, w tej historiografii biblijnej widzimy ten ściślejszy, bym powiedział, taki związek tej historiografii właśnie z wydarzeniami. Ale też nie jest to księga historyczna i nie możemy traktować dosłownie przebiegu bitew Nie jest czy różnych nie historii. To jest księga, która traktuje historię jako narzędzie. Nie traktuje jako cel, to nie jest historia, tak jak dzisiaj historycy piszą historię, gdzie historia jest celem samym w sobie. Dla Biblii, tak jak dla wszystkich historycznych tekstów, historia jest narzędziem do innego celu. Czasem historia była narzędziem propagandowym i tak do dzisiaj czasem jest, nie? Że historię traktuje się jako propagandę, prawda, sukcesów, na przykład jakiegoś króla czy władcy. W Biblii też historia jest narzędziem, ale bardziej do przekazania celów nie tyle propagandowych, tylko celów bardziej teologicznych, tak? Ale pewne wydarzenia z historii Izraela, na przykład, takie jak niewola egipska, rozumiem, że też znajdują gdzieś potwierdzenia w jakichś tekstach zewnętrznych. Akurat z niewolą egipską tutaj otwiera nam się ogromny temat, na który teraz chyba nie chcę go tak mocno rozwijać. I akurat co do niewoli egipskiej, no nie mamy takich ścisłych potwierdzeń archeologicznych, nie mamy ani w źródłach egipskich, ani w źródłach, powiedzmy, gdzieś tam około biblijnych. Natomiast już jeżeli chodzi o niewolę asyryjską, czy niewolę babilońską, to mamy bardzo wiele takich potwierdzeń, nie? Niewola egipska to jest jeszcze Księga Wyjścia, to są jeszcze te czasy właśnie takie starożytne, pradawne, nie? To jest tak zwany złoty okres. Biblia opisuje Izraela na pustyni, będącego w złotym, takim jakby złoty wiek. On jest zjednoczony z Bogiem, ma kult w przybytku, prawda? Idzie za Bogiem, za tym namiotem spotkania, za tym, prawda, obłokiem i tak dalej. To jest taki złoty czas, jeszcze troszkę bardziej pisany w kategoriach właśnie mitu, nie? Natomiast późniejsze wydarzenia, chociażby właśnie związane z Imperium Asyryjskim, z Imperium Babilońskim, one już mają bardzo mocne powiązania historyczne z wydarzeniami, no, z dziełami, z artefaktami pozabiblijnymi. Dobrze, więc wspomnieliśmy już, że nie możemy dosłownie traktować wydarzeń historycznych. Wspomnieliśmy już o celu, w jakim była napisana Biblia. Czyli rozumiem, że musimy wziąć pod uwagę pryzmat czasów, w których to było pisane. A teraz chciałbym wziąć jeszcze pod uwagę pryzmat innych kultur. Na ile inne kultury miały wpływ na Biblię? Bo to też często się słyszy, że wszystko jest zapożyczeniem. No tak, no, rzeczywiście z jednej strony znowu możemy popatrzeć skrajności. Jedną skrajność stanowiła taka idea chrześcijańska, że Biblia jest całkowitą nowością, że Biblia jest objawiona przez Boga, prawda, jako to dzieło, które jest wyjątkowe w historii świata, nie ma żadnych powiązań z innymi kulturami i jest po prostu fantastyczne, a inne są złe. Więc to jest jedna skrajność, a druga skrajność to jest właśnie taka, jak powiedziałeś, że Biblia jest jednym wielkim zapożyczeniem, tak? Że Biblia wszystko zapożycza. To trzeba znowu, ja jako badacz starożytności i teolog też właśnie, i biblista, też te teksty gdzieś tam właśnie czytam i badam i widzę, że tutaj zdecydowanie taki złoty środek byłby najlepszym rozwiązaniem. Czyli z jednej strony Biblia wpisuje się w kulturę starożytną i rzeczywiście można powiedzieć, że tych wpływów na Biblię jest wiele, o których zresztą opowiadam też i na swoim kanale chociażby. Mamy wpływy egipskie, dzieło słynne Merikare, pouczenia Amenenopeta, mamy, prawda, wielkie dzieła jakichś tam hymnów egipskich, które gdzieś tam mogły mieć wpływ na Biblię. Tu może wspomnę o takim jednym ciekawym wpływie kultury staroegipskiej i staroarabskiej, o którym zresztą w ogóle bardzo rzadko się mówi, więc o tym powiem. To są takie egipskie i staroarabskie pieśni typu wasf, które były pieśniami miłosnymi, erotycznymi, mówiące o miłości między mężczyzną a kobietą. I one w takim pięknym stylu literackim, lirycznym, poetyckim opisywały wzajemną fascynację, zwłaszcza takimi zewnętrznymi atrybutami między mężczyzną a kobietą. Opisywały te utwory właśnie staroarabskie, staroegipskie czy staroperskie. Opisują na przykład pewne elementy ciała mężczyzny czy ciała kobiety,
Jakie one są niezwykłe, jakie piękne, w takich barwach właśnie takich poetyckich, lirycznych, nawet wręcz takie dziwne kształty, jak na przykład szyja kobiety jest porównana do wieży jakiejś tam z kości słoniowej czy do czegoś, nie? I takie utwory egipskie mogły mieć wpływ chociażby na pieśń nad pieśniami, nie? Pieśń nad pieśniami to też jest właśnie dokładnie taki liryk, taki utwór bardzo erotyczny, który zdecydowanie właśnie obrazowo, barwnie pokazuje miłość między mężczyzną a kobietą, zwłaszcza w tym wymiarze takim cielesnym. Więc te wpływy egipskie są. Mamy oczywiście ogromne wpływy mezopotamskie, tak? Mówiliśmy o starożytnych, ja gdzieś tam na kanale opowiadam o starożytnych eposach, jak Eridu Genesis, z historią potopu najstarszą, sumeryjską. Później mamy Atrahazis, z historią nie tylko potopu, ale tam jest historia opowiadania o powstaniu człowieka, o lepieniu z gliny, tak jak w Biblii mamy bardzo podobnie. Przeznaczeniu go do pracy. Później mamy oczywiście eposy o Gilgameszu, o potopie, epos Enuma Elish o stworzeniu, ale mamy też chociażby mit o Enki Ninhursak. To jest taki piękny mit o Enkim i Ninhursak, który opowiada o krainie Dilmun, która ta kraina jest wyraźnie takim prototypem biblijnego raju. Tak? Mamy to krainę szczęścia, krainę, gdzie nie ma cierpienia, krainę, gdzie nie ma w ogóle zła. Taka kraina cudowności, kraina właśnie bogów, kraina ludzi i bogów, gdzie rzeczywiście nie ma śmierci, nie ma zła i nie ma cierpienia. Taki Dilmun wydaje się być też prototypem biblijnego raju, bo też nazywa się Edinu, na wschodzie jest. Więc jakby z jednej strony widzimy wielorakie wpływy, czy to kultur egipskich, babilońskich, ale też ja nie opowiadam o wpływach greckich, olbrzymie mamy wpływy greckie, tak? Mamy wpływy kultury kananejskiej, z Ugarii, które ja de facto badam, to moglibyśmy godzinami o tym opowiadać, nie? Więc Tak. z jednej strony te wpływy mamy, ale z drugiej strony Biblia na tym tle jawi się jako dzieło oryginalne. Ono wykorzystuje, czy jakby wchodzi w dialog taki owocny z tymi kulturami i z drugiej strony ukazuje się jako dzieło oryginalne, dzieło, które ma coś bardzo istotnego do powiedzenia, czego tamte kultury i tamte dzieła i tamte teksty nie mówią. No właśnie, parę tygodni temu przetoczyła się wielka dyskusja związana z tą ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich, gdzie katolicy uznali to jako coś, co No, taka profanacja. Profanacja jest prześmiewcze. Z kolei osoby, które były odpowiedzialne za tą uprawę, powiedziały, że to jest nawiązanie do Bacchanalii. I później pojawiły się takie bardzo poważne zarzuty ze strony niektórych osób, że tak naprawdę katolicy znowu okazali się ignorantami, że tak naprawdę katolicy nic nie wymyślili. Że związali to z ostatnią wieczerzą, zamiast z Bacchanalią. pokopać głębiej, że to jest związane z tymi A greckimi. sama idea ostatniej wieczerzy była wręcz skopiowana z Bacchanaliów, że 12 apostołów to nic innego jak 12 greckich bogów i tak dalej, że tu katolicyzm, chrześcijaństwo trochę szerzej, nic nie wniosło swojego, tylko wszystko, co przyniosło, jest skopiowane z innych antycznych kultur, łącznie z Matką Boską, która jest kopiowana, różne źródła Kopią podają bogini, z różnych, różnych bogini kopią, tak. No znowu jakby docieramy do tego, o czym mówię, że trzeba unikać pewnych skrajności. To znaczy z jednej strony, tak jak powiedziałem, chrześcijanie troszkę popadali w skrajność, wywyższając Biblię i w ogóle nie widząc świata poza Biblią, tak? Jakby czytając Biblię w oderwaniu od świata starożytnego, w którym powstała. I wtedy Biblia rzeczywiście jawi się jako dzieło całkowicie inaczej rozumiane i czasem nawet błędnie rozumiane. Czyli z jednej strony niedobrą skrajnością jest oderwanie całkowicie Biblii od świata, w którym powstała, a z drugiej strony jest ta skrajność, o której mówi, że Biblia jest, tu teraz wchodzimy już w świat Nowego Testamentu, czyli właśnie tych tekstów, które miałyby być kopią tekstów ze świata grecko-rzymskiego czy greko-romańskiego, tak? Ale też świata egipskiego, bo niektórzy mówią z kolei, że na przykład cała opowieść o zmartwychwstaniu Chrystusa jest tak naprawdę jakąś reminiscencją czy kalką opowieści o zmartwychwstaniu Ozyrysa. Ten Ozyrys, który jest zabijany przez swojego brata Seta w egipskim micie i to miałoby być powielane i przekształcone przez ewangelistów powieleniem egipskiej opowieści czy opowieści kananejskiej o zmartwychwstaniu Baala. Więc oczywiście wpływy na Nowy Testament są i są coraz lepiej badane i są znacznie większe niż nam się do tej pory wydawało. Czyli znowu powiem to samo, co w Starym Testamencie powiedziałem, nie? O wpływach egipskich, babilońskich, mezopotamskich, ugaryckich i tak dalej, greckich też na Stary Testament. One są większe niż nam się wydaje, ale dalej Biblia jawi się jako dzieło zupełnie nowe na tym tle, tak? Które ma coś ważnego do powiedzenia, Biblia Starego Testamentu, to podobnie jest z Nowym Testamentem. Dzisiaj odkrywamy takie teksty jak chociażby filozofów greckich, odkrywamy teksty listów krążących w świecie greckim, które wyraźnie widać, że są czytane przez autorów Nowego Testamentu. W listach świętego Pawła, w Ewangeliach też mamy wyraźne nawiązania, czy pewne nawet wręcz jakieś takie odniesienia się do literatury greckiej.
To są bardzo ciekawe badania robione dzisiaj przez wielu i polskich, i zagranicznych egzegetów, że mamy ciekawe związki między Ewangeliami, listami pasterskimi, czy listami w ogóle nowotestamentalnymi, a wieloma tekstami greckimi, ale znowu, to są powiązania, które widać, że pokazują, że Biblia Nowego Testamentu powstała w świecie greckim, zwłaszcza tą greko-romańskim, w świecie semickim, ale też greko-romańskim i czerpie z tych różnych analogii, ale ma do powiedzenia ogromnie coś nowego, zupełnie coś nowego, tak? Więc te nawiązania, ja bym powiedział, że dzisiaj one są normalne. To jest jakby wręcz, nie trzeba ani się tym oburzać, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i katolikiem i dowie się, że na przykład jakieś opowiadanie biblijne z Nowego Testamentu, jakaś scena biblijna jest nawiązaniem albo wręcz śledzi topos literacki, naśladuje topos literacki z literatury greckiej. Albo w listach świętego Pawła mamy jakiś cytat z utworu greckiego, a takie cytaty mamy, to wręcz nie powinno być oburzeniem dla chrześcijanina, bo on widzi, że Biblia powstaje w tym kontekście z świata starożytnego i czerpie z tej kultury i jest jakby częścią tamtej kultury, a z kolei nie może być zarzutem dla, właśnie tak jak powiedziałeś, że dla ateistów może czasem to być zarzut, że Biblia jest właśnie jedną wielką kopią, czy jedną wielką kalką. No tak też nie da się tego odczytać, bo gdyby Biblia nie korzystała z tych tekstów, to by było coś jakiegoś dziwnego, to by było coś takiego niespotykanego i wręcz bym powiedział nieludzkiego. Tak? No tak, ludzie, którzy to pisali, na pewno byli osobami wykształconymi, więc też dużo czytali, tak. Też do pewnych rzeczy nawiązywali, nawet pod kątem pewnego stylu pewnie literackiego. Tak, oczywiście chociażby listę pisała taka epistemika starożytna, czyli właśnie sposób pisania listów, jest wyraźnie, można powiedzieć, badanie tych dzieł literackich, właśnie pisania listów, ono bardzo nam pomaga na przykład zrozumieć listy Nowego Testamentu, więc zdecydowanie autorzy Nowego Testamentu byli ludźmi wykształconymi. Coraz lepiej się okazuje, że znali teksty, zwłaszcza z literatury greckiej, ale nie tylko, bo znali teksty właśnie też z innych kultur i gdzieś tam jakaś reminiscencja tych tekstów się pojawia. W liście Judy pojawia się chociażby, nie wiem, Księga Henocha, cytat z Księgi Henocha i tak dalej, ale to wcale nie umniejsza nowości, oryginalności i jakiejś takiej specyficzności przesłania biblijnego. No właśnie, i tu parę razy powiedziałeś o tym, że było to coś nowego, coś wyjątkowego. Na czym polegała ta wyjątkowość Biblii i jej niepowtarzalność, wniesienie czegoś, czego do tej pory nie było? Tak, no tutaj mamy takich wiele ważnych aspektów, o których można powiedzieć, że zawdzięczamy do dzisiaj, kultura zawdzięcza Biblii. No przede wszystkim monoteizm, tak? Chociaż oczywiście źródeł monoteizmu będziemy szukać, czy to w kulturze egipskiej, w reformie Achenatona, czyli Amenhotepa IV. I tam mamy jakieś źródła monoteizmu. Mamy jakieś źródła ewentualnego monoteizmu w religii staroperskiej Ahura Mazdy, czyli zoroastranizmu, ale zdecydowanie to, czemu my zawdzięczamy jako kultura europejska, świat zachodni, współczesna kultura, monoteizm, my zawdzięczamy Biblii. Tak? To świat biblijny i to monoteizm biblijny wprowadzony przez Biblię, on stał się jakby takim wzorcem później dla kultur, dla powstania tych właśnie wielkich religii, zwłaszcza islam, wcześniej chrześcijaństwo, judaizm. No, judaizm nie jest wielką religią, ale też jest religią monoteistyczną. Mówi się o tych 3 religiach abrahamowych, monoteistycznych. Więc oczywiście monoteizm, jakieś oderwanie kultu czy wiary w Boga od materialnego przywiązania do bożków, figur, rzeźb, tak? Anikonizm tak zwany, tak? Jego też pewnych śladów anikonizmu, czyli nie przedstawiania Boga w postaci figurek, rzeźb, tylko oderwania go od tego, też możemy znaleźć jakieś w kulturze egipskiej czy w innych elementach, ale to Biblia przynosi bardzo silne przekazanie o tym, że nie wolno utożsamiać Boga z obrazem, figurką, rzeźbą i tak dalej, nie? Że Bóg jest czymś więcej, że Bóg przekracza świat materialny, że Bóg jest tak zwany transcendentny, tak? Że Bóg przekracza świat. To cały obraz Boga, cały obraz religii, wreszcie Nowy Testament przynosi nam przede wszystkim świadectwo o osobie, życiu, dziele Jezusa Chrystusa. Tak? To jest ogromna nowość, która można powiedzieć przyczyniła się do ogromnej zmiany nie tylko w świecie starożytnym basenu Morza Śródziemnego, w świecie semickim oraz greko-rzymskim, ale przyczyniła się do powstania całej kultury. Na bazie prawa rzymskiego, kultury rzymskiej, filozofii greckiej i chrześcijaństwa powstaje cywilizacja zachodnia, cywilizacja łacińska. Nie? Więc można powiedzieć, że gdzie nie popatrzymy, to świat biblijny przynosi nam całą masę nowości, całą masę nowych rzeczy, a zwłaszcza dla człowieka wierzącego przede wszystkim to jest objawienie samego Boga. Najpierw Boga jako Pana, jako Jahwe w Starym Testamencie, a wreszcie objawienie Boga trójosobowego w Nowym Testamencie przez dzieło Jezusa Chrystusa. Nie? I tutaj do tego chciałem nawiązać, ponieważ wiele osób wychodzi z takiego założenia, że skoro Biblia niekoniecznie opisuje nam rzeczy prawdziwe, takie jak właśnie to stworzenie świata,
to również samo istnienie Jezusa jest pewną bajką, pewną przenośnią, wymyśleniem sobie bohatera, który nie istniał i na którego istnienie nie ma dowodów. Czy tak jest rzeczywiście? Czy nie ma pozabiblijnych dowodów na No istnienie tak, że Jezusa? Jezus jest taką postacią mitologiczną Tak. typu Ozyrys właśnie, albo Tak, tak jak ten tak. Baal w mitologii, prawda, kananejskiej, który powstaje z martwych na wiosnę, i tak jak Ozyrys, który też budzi się ze śmierci, tak Chrystus jest takim kolejnym mitem, który właśnie jakby... Pięknym, ale nieprawdziwym. Pięknym, ale nieprawdziwym. No oczywiście to jest hipoteza, która oczywiście zrodziła się i miała prawo zrodzić się w XIX wieku, kiedy powstały, bardzo mocno rozwijały się takie nauki nowożytne, ścisłe zwłaszcza, ale też w humanistyce powstawała taka bardzo silna potrzeba dowodu, nie? Natomiast nie ma prawa taka hipoteza już chyba pojawić się w XX czy w XXI wieku, bo tych badań dzisiaj jest za dużo. W XIX wieku mogła taka hipoteza się zrodzić. Dlaczego? Dlatego, że badań mieliśmy mało, odkryć mieliśmy mało. My mało wiedzieliśmy o starożytnym świecie i na podstawie takich badań religioznawczych można było sądzić, że faktycznie skoro Ozyrys jest mitem, Baal jest mitem, grecka tam, prawda, literatura zahacza, jest też mitologiczna, no to być może ta literatura chrześcijańska też jest mitem. Dzisiaj mamy zbyt wiele odkryć archeologicznych i artefaktów, żeby taką tezę postawić. No, mamy zbyt wiele potwierdzeń, może nie tyle osoby Jezusa z I wieku, ale w II wieku. Tak? Same Ewangelie są źródłami historycznymi, one nie są historią, to sobie od razu zastrzeżmy. Tak? Teksty Ewangelii, teksty nowotestamentalne nie są historią, ale są źródłami historycznymi dla poznania osoby Jezusa. I mamy całą masę tekstów z początku II wieku, poczynając od Pliniusza młodszego, od Tacyta, Swetoniusza, źródła żydowskie, źródła greckie, Józef Flawiusz. Nie mówię o słynnym Testimonium Flawianum, bo na jego temat jest duża dyskusja, ale mówię o takich tekstach, które są jakby niewątpliwe, bez wątpliwości przez badaczy uznane za teksty Flawiusza, teksty mówiące o Jezusie czy o chrześcijanach. Więc dzisiaj mamy zbyt wiele tekstów i zbyt wiele jakby świadectw, które no, nie pozwalają nam potraktować ani Jezusa, ani tamtych wydarzeń jako wydarzenia czysto mitologiczne. Tak? Oczywiście my musimy z Ewangelii wydobywać wydarzenia historyczne, bo my mówimy, bo tak jak powiedziałem, Ewangelia nie jest historią, to jest pewien kerygmat przekazany dziesiątki lat po tych wydarzeniach i Ewangelia jest już opracowanym nauczaniem na temat osoby Jezusa, ale nie da się dzisiaj zbagatelizować nawet historykowi właśnie Ewangelii jako świadectw o tamtej osobie. Tak? Trzeba oczywiście dokonać pewnych badań takich teologiczno-historycznych, żeby dokopać się, kim mógł być Jezus, tak? Jak był oceniany w I wieku, jako może prorok apokaliptyczny, może mędrzec, może nauczyciel, może rabin, może faryzeusz, nie? Ale te źródła są i dzisiaj nie da się potraktować ani osoby Jezusa, ani wczesnego chrześcijaństwa jako religii opartej na micie. Dobrze, na zakończenie chciałem zadać takie pytanie. Czy Twoim zdaniem warto czytać Biblię? Bo z tego, co tu rozmawiamy, okazuje się, że to jest dość skomplikowane, tak? I pod kątem językowym, i pod kątem znaczenia, roli, jaką dana księga miała pełnić. Tak, oczywiście. No. Nie jest to proste, więc czy warto właśnie. sobie zadać ten trud? No właśnie, ja zdaję sobie sprawę, że czasem jak ja opowiadam o takich zawiłościach literackich Biblii, czy językowych, że tutaj trzeba nie wiem, poznać język aramejski, starohebrajski, staroperski, czy na przykład ugarycki, albo znać kontekst kultury starożytnej, nie wiem, teksty mezopotamskie, czy teksty greckie, żeby Biblię dobrze studiować, to faktycznie w czytelniku może się zrodzić przekonanie, że ja nie mam szans poznać tego wszystkiego, no to ja może nie będę czytał Biblii. Wręcz przeciwnie. Uważam, że jest takie fajne powiedzenie, które kiedyś ukuł jakiś tam starożytny pisarz chrześcijański, że Biblię tłumacz Biblią, albo inaczej mówiąc, Biblia tłumaczy samą siebie. To znaczy, jeżeli my zaczynamy czytać jedne teksty, na przykład Księgę Koheleta i Hioba, one nam zaczynają wyjaśniać inne teksty, czyli pamiętajmy, że Biblia to jest w ogóle biblioteka starożytnych tekstów, to nie jest jedna książka. Biblia to jest biblioteka starożytnych tekstów, to są teksty powstałe w różnych czasach, pisane przez różnych autorów, czy Księga Izajasza, Rodzaju i tak dalej. I różne style literackie. Różne style literackie. I teraz czytając samą Biblię nawet, oczywiście, my nie będziemy mieć od razu pełnego aparatu pojęciowego, ale już czytając samą Biblię, tutaj Księgę Izajasza, tutaj Księgę Rodzaju, tutaj listy świętego Pawła, a tutaj na przykład właśnie Księgę Syracha, czy na przykład Księgę Hioba, one nawzajem te teksty się oświetlają. Pomagają nam zinterpretować tą Biblię, tak? Więc to nie jest tak, że my czytając samą Biblię
jesteśmy jakoś bardzo ogołoceni. Biblia już jest biblioteką tekstów, już zawiera różne teksty, różne idee, różne fragmenty, one się nawzajem naświetlają i Biblia tłumaczy samą siebie w tym sensie. Dzisiaj można by dodać jeszcze, że łącznie z językiem i z tekstami starożytnymi, ale zdecydowanie Biblię czytać warto i nie jakby bać się, czy nie krygować się tym, że ja nie poznałem języków oryginalnych, starożytnych, to nie mogę czytać Biblii. Można sobie przekłady porównać, tak? Jeżeli nawet nie znam języków oryginalnych, wystarczy, że wezmę 3 różne przekłady Biblii, wezmę ten sam tekst, ten sam werset i ja już widzę, jak można go różnie przetłumaczyć, nie? Czyli można obejść, nawet pewną nieznajomość języków oryginalnych, można obejść, chociażby właśnie biorąc 3 różne przekłady i nieznajomość świata starożytnego też można obejść. Można czytać komentarze też do Biblii, tak? Są dzisiaj wspaniałe książki, komentarze, opracowania do Biblii, one pomagają nam ją rozumieć, ale tak jak mówię, sama Biblia to jest biblioteka różnych tekstów i już czytanie samej Biblii pomaga nam jakby lepiej ogarnąć, o co chodzi w tym starożytnym świecie. Rozumiem, że też współczesne badania też pozwalają nam troszeczkę tą Biblię, jakby to powiedzieć, doprecyzować. Czy odkrywamy coś, co daje nam inne światło na, powiedzmy, dany zwrot. No tak, oczywiście. To jest proces ciągły, który się dzieje. To znaczy kolejne odkrycia i to językowe, literackie, kulturoznawcze, jakieś porównania między literaturami, ale też odkrycia archeologiczne i historyczne, to wszystko nam pomaga gdzieś tam na przykład lepiej dopracować jakiś fragment, lepiej zrozumieć jakąś ideę, lepiej jakiś idiom zrozumieć. Tak, to się dzieje cały czas i rzeczywiście najczęściej opracowania biblijne, czy jakieś komentarze, książki, one o takich odkryciach mówią, więc tak, to się dzieje ciągle. Więc ten proces poznawania Biblii to nie jest tak, że raz dobrze przetłumaczymy Biblię, ona zawsze będzie już dobrze przetłumaczona, albo raz poznamy Biblię i wiemy, o co chodzi. To jest jakby cały czas kopiemy, można powiedzieć, cały czas pogłębiamy tą naszą wiedzę o Biblii. Tak, bo na przestrzeni wieków wyglądało to chyba tak, że przez wiele wieków obowiązywała ta wersja Septuaginty. Czy Wulgaty. Wulgaty. Tak. Już w chrześcijańskim świecie, kiedy można powiedzieć zdogmatyzowano i tak usakralizowano Wulgatę, to przez ponad 1000 lat Wulgata, czyli łaciński przekład świętego Hieronima, tak? Przekład Biblii na łacinę, czy to z języka hebrajskiego, greckiego, czy z innych starołacińskich przekładów Vetus Latina. Hieronim dokonał takiego zbiorczego, można powiedzieć, takiej pracy zbiorowej, bo on nie tylko sam tłumaczył, ale też korzystał z tłumaczeń innych. Hieronim dokonuje takiego tłumaczenia i rzeczywiście, kiedy ta Biblia Hieronima, Wulgata, zostaje w Kościele skanonizowana, ona na 1000 lat, można powiedzieć, rzeczywiście zdominowała historię chrześcijaństwa. Natomiast dzisiaj wiemy, że to jest jakby jedno ze źródeł czytania Biblii, tak? Tych źródeł dzisiaj wiemy, że mamy więcej. I też się sięga po te starożytne języki. Starożytne języki, teksty oryginalne, teksty greckie, teksty staroaramejskie czy teksty starohebrajskie. Rozumiem, że zmiany są, ale nie są to zmiany, które nagle mogłyby wywrócić jakiś przekaz biblijny do góry nogami. Zmian jest dużo, jeżeli czytamy starożytne manuskrypty między różnymi tekstami, między na przykład tekstami tej samej księgi, tak? Weźmy księgę Izajasza, czy tam jakąś inną, mamy kilka wersji tej księgi. Mamy wersję starohebrajską, mamy wersję w Qumran, mamy wersję jakąś tam aramejską, Peszitty, wersję grecką w Septuagincie, czy Symmacha, przekład grecki Teodocjona, czy wreszcie właśnie Wulgatę, nie? Więc pewne zmiany, różnice są, ale pamiętajmy, że dzisiaj troszkę szerzej podchodzimy do zjawiska właśnie, tym się zajmuje osobna dziedzina dzisiaj wiedzy biblistycznej, czyli tak zwana krytyka tekstualna. Ona bada i porównuje starożytne manuskrypty. Tych zmian jest dość dużo i jak na teksty biblijne właśnie czasami chrześcijanie zagłębiając się w krytykę tekstualną troszkę czują się tacy zagubieni, bo rzeczywiście nagle widzą, że to Słowo Boże pojawia się w wersji Septuaginty trochę w innej takiej odsłonie literackiej, a trochę innej wersji hebrajskiej. Ale dzisiaj trzeba mieć taką świadomość, że jest nam dany tekst polifoniczny, czy taki bardziej pluralistyczny, że mamy tekst jednej księgi, ale w kilku wersjach. Tak? Że mamy na przykład księgę Izajasza, ale mamy ją właśnie w wersji greckiej. Ona tak wygląda, mamy w wersji hebrajskiej, mamy krótsza, wygląda tak, dłuższa wygląda tak. Mamy jedną księgę, tak? Która jest odczytana, czy określona przez Kościół jako księga natchniona, ale mamy jakby kilka wersji, tak nazwijmy, tej księgi. Ale czy te wersje różnią się przekazem w jakiś sposób drastyczny? Nie, to nie są. To są różnice najczęściej kosmetyczne. Najwięcej różnic, a je się liczy już w tysiące, to są różnice ortografii, pisowni, zmiany szyku wyrazu w zdaniu. Więc zdecydowana większość takich różnic są różnice bardzo drobne. Są różnice większe, na przykład dodane wersety, pominięte wersety, zmiana w kolejności rozdziałów. Takich różnic już nie ma dużo, one są znacznie mniejsze.
czy znacznie mniej jest takich różnic, one się pojawiają, ale te wszystkie różnice no, nie są takie, że miałyby nam wywrócić do góry nogami. Ja nie potrafiłbym teraz chyba wskazać takiej różnicy, chociaż są ciekawe na przykład badania, na przykład na Psalm 22, tak? Czy tam mamy przebili moje ręce i nogi, czy tam mamy jak lew moje ręce i nogi, nie? Świat żydowski będzie twierdził, zgodnie z tekstami starożytnymi, później utwierdzonymi w tekście masoreckim, że tam mamy w Psalmie 22 jak lew moje ręce i nogi. A świat chrześcijański będzie się upierał, że tam mamy przebili moje ręce i nogi, no bo to jest świadectwo o Chrystusie na krzyżu, nie? Tak. Więc jakby pewne ciekawe różnice między starożytnymi manuskryptami są i one będą, one są jakby takim no, polem do badań. Natomiast no, nie ma tak, że my nagle odkryjemy jakiś manuskrypt, który nam odwróci do góry nogami całą wiedzę i powie tak, że nagle Bóg, Jahwe w Starym Testamencie nie był jeden, tylko tych bogów było 5, tak? I ten tekst był, nie wiem, tak urwany. No to takich różnic nie znajdziemy. I rozumiem, że nie jest też tak, że ten świat katolicki w związku z tym boi się badań biblijnych, nie chce tego ruszać, bo a nuż coś wyjdzie. To znaczy, bo ja powiem tak, świat katolicki to jest szerokie pojęcie. Ja powiem, większość badaczy, tak jak ja jestem biblistą, badacze bibliści nie boją się tych badań, robią te badania i tak dalej. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że duża część świata katolickiego boi się takich badań. Tak, ja to muszę stwierdzić z praktyki, czy może nawet nie z osobistych doświadczeń, ale jednak z takiej obserwacji tego, jak my wierzymy. My wolimy, żeby wszystko było proste, łatwe i żeby nikt nam w naszej wierze nie mieszał, a wręcz żeby się nie okazało nagle, że coś jest inaczej niż ja wierzę. Ludzie nie lubią być podważani w swoich takich ustalonych przez siebie. My lubimy takie bezpieczeństwo psychologiczne. Tak? Taką Zwłaszcza jeśli chodzi o podstawy. Tak? O podstawy, tak. Więc ogólnie trzeba powiedzieć, że świat katolicki, jeżeli chodzi o dokumenty Kościoła, no to nie boi się takich badań, wręcz do takich badań zachęca. Natomiast już jeżeli popatrzymy szerzej na świat katolicki jako na ludzi, którzy przyjmują te badania, no to z tym bywa czasem różnie. Nie? Czasem znam z autopsji bardzo wielu takich, nazwijmy to, apologetów chrześcijańskich, którzy albo nie przyjmują w ogóle badań biblijnych i nie przyjmują ich do siebie kompletnie, albo nawet gdzieś tam o nich poczytają, coś przyjmą, ale wezmą je wybiórczo, coś zmienią, będą to tuszować, będą jakby o tym nie wspominać, albo będą wszystko robić, żeby czasem nie wyszło, że no, świat naukowy ma rację. Nie? Więc jakby w świecie katolickim jakby są bardzo różne podejścia do tego. Ale generalnie, trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o taką naukę, doktrynę w świecie katolickim, to dawniej na przykład były rzucane jeszcze ekskomuniki, czy na przykład zakazy nauczania jak do ojca, dla dominikanina ojca Lagrange, który miał swego czasu zakaz nauczania, bo zaczął się zajmować badaniami archeologicznymi na temat Biblii i coś mu tam wychodziło, więc dostał zakaz nauczania, to jeszcze było koniec XIX, początek XX wieku, ale dzisiaj Kościół już tego nie robi, raczej zachęca do badań nad Biblią. No i chyba najważniejsze jest to, że pomimo różnicy zdań i tego, że niektórzy mogą tego nie przyjmować do wiadomości, to nie powstrzymuje to was, badaczy, żeby to dalej badać w szerokim ujęciu. Tak, nie powstrzymuje nas, mnie jako teologa katolickiego nie powstrzymuje Kościół, no bo Kościół wręcz zachęca do tych badań. W ostatnich dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej jesteśmy wręcz zachęcani do badań Biblii właśnie w różnych aspektach. A mnie osobiście jako człowieka, jako badacza też oczywiście świat starożytny pociąga i to mnie też zachęca do tego, żeby jak najlepiej go zgłębić, jak najlepiej go zbadać. Dobrze. Na zakończenie chciałbym Ci podziękować za ten wykład i chciałbym zachęcić do oglądania również Twojego kanału YouTube'owego. Dla mnie imponująca ilość subskrybentów, bo ponad 100 000. Zwracając uwagę na to, że wypełniasz go kontentem naukowym, to naprawdę to jest niezłe osiągnięcie. Czy możesz parę słów na temat Twojego kanału powiedzieć? No tak, dziękuję Ci za tą zachętę. Rzeczywiście, oprócz tego, że jestem naukowcem, jestem youtuberem, nawet śmiejemy się w rodzinie, że już nie jest taki ważny, czy ja mam taki tytuł, czy inny, tylko że to, że jestem youtuberem, bo dzisiaj ważne jest, żeby być gdzieś tam, istnieć w świecie i być youtuberem, to jest fajne. Cieszę się z tego bardzo, że mam ten kanał, dlatego że rzeczywiście mogę nie tylko rozwijać moją wiedzę i pasję, badając ten świat starożytny, ale mogę się tym podzielić ze słuchaczami czy z widzami i jak widzę, jest duże wręcz zainteresowanie takimi tematami, także tym bardziej cieszę się z tego, że udało się taki kanał otworzyć i z jakimś tam sukcesem go prowadzić, także... Nazwa kanału? Marcin Majewski, po prostu. Marcin Majewski. To ten kanał założyłem jakby kiedyś, znaczy YouTube'a sobie założyłem kiedyś i po prostu napisałem Marcin Majewski i tego już nie zmieniałem, także tak zostało.
Sama geneza to był chyba przypadek, bo to, czy to nie było tak, że w okresie pandemii zacząłeś publikować na YouTube wykłady? To był zdecydowanie przypadek, bo ja wrzuciłem wykłady z jednego cyklu moich wykładów tam o pięcioksięgu, które miałem w pandemii i wręcz po prostu chciałem znaleźć jakieś proste medium, na które te wykłady mogłem wrzucić dla studentów, poproszone przez nich wcześniej, tak? To studenci poprosili mnie, żeby takie wykłady przed egzaminem wrzucić, żeby mogli sobie powtórzyć. One były nagrywane siłą rzeczy, no bo żeśmy tam przez Zoom czy przez Teams nagrywali, no to te wykłady były po prostu nagrane. I wrzuciłem je na kanał, jak zobaczyłem, że jest zainteresowanie, że są komentarze, że zaczyna się ruch wokół tych filmów, no to zacząłem dogrywać następne, no i tak się zaczęło. Także tak to się zaczęło. Bardzo dziękuję Ci za ten pasjonujący wykład. Myślę, że jeszcze kiedyś chętnie skorzystamy z Twojej gościnności i jeszcze chętnie coś nakręcimy. Fajnie. Bardzo dziękuję.